Hej, witam w dębowej chatce. Parę dni temu na kanale Area 52 pojawił się wywiad, który od pierwszych sekund wyróżnia się spośród setek materiałów poświęconych ranczu Skinwalkera. Nie dlatego, że zawiera najbardziej spektakularne twierdzenia, ale dlatego, że wywiadu udziela tam człowiek, który był tam osobiście. Biolog, paleontolog i sokolnik o nazwisku Ben Woodruff, który przez ponad 6 lat uczestniczył w badaniach prowadzonych na tym terenie. To ktoś, kto nie tylko widział opisywane rzeczy na własne oczy, ale też je dotykał, dokumentował, fotografował, analizował próbki i przez długi czas próbował wtłoczyć w ramy, jakie daje mu formalne wykształcenie naukowe. Jednak po jakimś czasie te ramy zaczęły pękać. Zanim przejdziemy do tego, co Ben opowiada, warto nakreślić tło. Rancho Skinwalkera to, jak wielu z Was zapewne już wie, to teren o powierzchni około 512 akrów, czyli blisko 207 hektarów, leżący w Dolinie Uinta w stanie Utah. Jego historia jako miejsca formalnych badań zaczyna się w 1996 roku, kiedy to Robert Bigelow odkupił posiadłość od rodziny Sherman i uruchomił przy niej National Institute for Discovery Science, czyli w skrócie NIDS. Później działała tam organizacja Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, a w 2016 roku nieruchomość przeszła w ręce Adamantium Real Estate, czyli w ręce ekipy Brandona Fugala, który pokazał rancho szerokiej publiczności za pośrednictwem serialu Secret of Skinwalker Ranch, dostępnym na kanale History Channel. Jednak relacje o dziwnych zjawiskach, portalach, stworzeniach, głosach, okaleczeniach bydła czy niezidentyfikowanych obiektach krążyły wokół tego terenu na długo przed jakimkolwiek programem telewizyjnym. A badacze związani z poprzednią grupą, czyli ekipą Bigelowa, napotykali ten sam podstawowy problem. Pomimo lat obserwacji brakowało materiału dowodowego, który dałoby się przełożyć na konkretne tezy naukowe. I właśnie ten sam paradoks przewija się przez cały wywiad z Benem. Coś się tam dzieje, a jednocześnie wciąż nie ma twardych dowodów. Dla przypomnienia, na dębowej chatce jest osobna seria poświęcona ranchu Skinwalkera, która wkrótce zostanie odnowiona i przedstawiona w nowym formacie. Opisuje ona całą historię rancha z czasów Roberta Bigelowa i National Institute for Discovery Science. Zacząłem też osobną serię filmów o tym, co działo się na terenie kotliny Uinta w latach 1950-1970. Także moim ostatecznym celem jest przedstawienie wszystkich legend, doniesień, informacji i relacji z tego obszaru. Wróćmy jednak do wywiadu z Benem. Od samego początku odrzuca on proste wyjaśnienie. Dla niego rancho Skinwalkera nie jest miejscem jednej zagadki. To nie jest teren, na którym czasem ktoś widzi UFO na niebie i na tym koniec. Opisuje je jako punkt przecięcia wielu równoległych zjawisk, tradycji rdzennych ludów, opowieści o tzw. skinwalkerach, doniesień o portalach, głosów słyszanych w różnych językach, przypadków poltergeistów, okaleczeń bydła czy spotkań z nieznanymi stworzeniami. I zaznacza, że prawdziwym problemem nie jest żadne z tych zjawisk z osobna. Prawdziwym problemem jest to, że one się nakładają. Gdyby chodziło wyłącznie o dziwne światła, można by szukać wyjaśnień atmosferycznych. Gdyby chodziło wyłącznie o martwe zwierzęta, to pole do popisu miałaby biologia. Gdyby chodziło wyłącznie o dziwne głosy i obecność nieznanych istot, ktoś sprowadziłby to do psychologii miejsca i przebywających tam ludzi. Ale tutaj, w relacji Bena, te trzy kategorie i wiele innych wzajemnie się przeplatają i wzmacniają. Jedną z najważniejszych tez, do której przez całą rozmowę powraca, to to, że rancho zachowuje się tak, jakby było świadome. Sam od razu uprzedza, że nie mówi o żadnej fizycznej istocie siedzącej pod ziemią i sterującej wszystkim z centralnej konsoli. Mówi o wzorcu zachowania, o tym, że zjawisko zdaje się reagować na intencje badaczy, na przykład na ich nastawienie, na to, z czym przyjeżdżają i czego oczekują. Kiedy pojawia się tam ktoś arogancki i pewny siebie, że za chwilę wyjaśni każdą tajemnicę,
Coś zaczyna się sypać, sprzęt odmawia posłuszeństwa, narastają napięcia, pojawiają się najróżniejsze dziwne i nieoczekiwane przeszkody. Kiedy jednak ktoś pojawia się tam z nastawieniem obserwatora, gotowego się uczyć, a nie coś udowadniać, Rancho, jak ujmuje Ben, podrzuca mu materiały z dziedziny, którą się zajmuje. Jemu osobiście regularnie przytrafiało się natykać martwe zwierzęta, co w zestawieniu z jego biologicznym wykształceniem wydawało się zbyt konsekwentne, żeby można to było nazwać przypadkiem. Ta teza oczywiście wykracza poza klasyczną metodologię naukową, ale Woodruff mówi to jako ktoś, kto próbuje opisać zachowanie zjawiska, na które nauka nie wypracowała jeszcze odpowiedniej terminologii. Jego robocze określenie to trickster, czyli coś, co nie tylko płata figle, ale zdaje się też aktywnie prowadzić badaczy przez kolejne etapy. Jakby zepsucie sprzętu nie było końcem, tylko zaproszeniem w stylu wróćcie, podejdźcie do tego problemu lepiej przygotowani, a dostaniecie więcej. Szczególną wagę w tym wywiadzie mają obserwacje biologiczne, które Ben przeprowadzał przez lata. Dla kogoś z jego wykształceniem to właśnie tam leży najostrzejsza granica między tym, co da się wyjaśnić, a tym, czego wyjaśnić się nie da. Pierwsza historia jest pozornie prosta. Martwy królik znaleziony przy bramie. Ben nie przeszedł obok niego obojętnie. Wracał dzień po dniu, dokumentował i obserwował, czy ciało wchodzi w typowe stadia rozkładu. Każdy biolog wie, jak wygląda ten proces. Pojawia się nieprzyjemny zapach, przylatują muchy, przychodzą mrówki, aktywują się bakterie jelitowe, zaczynają zmiany gazowe, ciało pęcznieje i stopniowo traci kształt. Tymczasem królik, według relacji Bena, leżał przez kilka dni bez zapachu, bez owadów, bez puchnięcia i nie interesował się nim jakikolwiek padlinożerca. A pewnego dnia po prostu zniknął. Nie było widocznego procesu. Nie było jakichkolwiek resztek. Oczywiście nikt z badaczy pracujących na ranczu go nie ruszał. To był pierwszy sygnał, ale nie ostatni. Po kilku dniach na ranczu pojawił się martwy skunks i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jego ciało nie rozłożyło się przez 3 lata obserwacji. Ben podkreślał, że rozkład nie jest czymś opcjonalnym. Kiedy organizm umiera, uruchamiają się procesy biologiczne, których nic normalnie nie hamuje. Bakterie jelitowe wymykają się spod kontroli żywego ciała. Produkują gazy, następują wzdęcia, tkanki miękkie się rozpadają, a owady i mikroorganizmy z zewnątrz dopełniają dzieła. Tego wszystkiego w przypadku tego martwego skunksa brakowało. Kiedy po 3 latach Ben nagrał krótki materiał z Ericiem Bardem, pokazując zwierzę i demonstrując, że wciąż jest w tym niezwykłym stanie, następnego dnia skunks zniknął. Także i w tym przypadku żaden człowiek przybywający na ranczu go nie ruszał. W miejscu, gdzie leżał, znaleziono za to idealnie rozłożoną kończynę dużego gryzonia oraz fragment futra skunksa wbity w stare ruiny domostw poprzednich mieszkańców rancza. Ben zinterpretował to niemal jako komunikat. Jakby zjawisko odpowiedziało: myślisz, że nie potrafię doprowadzić do rozkładu ciała tego zwierzęcia? To popatrz teraz. Można oczywiście uznać tę interpretację za zbyt daleko idącą, jednak historia jest sama w sobie bardzo niepokojąca, bo w jaki sposób przez 3 lata ciało martwego zwierzęcia leżące codziennie na słońcu nie uległo rozkładowi. To przeczy wszystkim znanym biologicznym procesom. Przypadki martwych ptaków są jeszcze bardziej szczegółowe. Woodruff wspomniał 2 martwe przepiórki leżące w środku lata blisko mrowiska tzw. mrówek ognistych. Przez tydzień mrówki nie chciały ich tknąć. Na dodatek oba ptaki miały bardzo podobne uszkodzenia dziobów. Górna część wgnieciona, a dolna na miejscu. Dla biologa taki wzór urazu jest zagadkowy, bo przy mechanicznym uderzeniu uszkodzone byłyby obie części. Następnie Ben opisał martwą wilgę,
której nogi po rozcięciu wyglądały jak puste opakowanie. Nie było tam żadnych ścięgien, mięśni ani fragmentów kości. Czyli wyglądało to tak, jakby ktoś lub coś wyciągnęło te elementy i zostawiło tylko nienaruszoną tkankę skóry. To nie była robota jakiegoś drapieżnika czy owada. Nie tłumaczył tego również żaden znany mechanizm rozkładu. Kolejny dziwny przypadek dotyczył martwego szpaka. Tak jak pozostałe zwierzęta, jego stan rozkładu był jakby zawieszony. Kiedy jednak Ben wyniósł go poza granicę rancha, praktycznie od razu zaczęły się zmiany. Pojawił się nieprzyjemny zapach, a czaszka wyglądała, jakby coś eksplodowało od środka. Na powierzchni ciała zaczęły formować się metaliczne bąble, które po jakimś czasie pękały bez pozostawienia śladów. Ben przyznaje, że brzmi to niewiarygodnie i właśnie dlatego robił zdjęcia na każdym etapie. Z tych obserwacji wyłania się wzorzec, do którego Woodruff wielokrotnie wracał. Małe zwierzęta do wielkości kojota lub mniejsze, jeśli giną na lądzie w obrębie rancha, bardzo często nie rozkładają się w normalny sposób. Brak klasycznego stężenia pośmiertnego, brak puchnięcia, brak zainteresowania padlinożerców i owadów. Gdy podobne ciała trafiają do wody, proces rozkładu zdaje się wracać do czegoś, co przypomina normalne gnicie. To nie jest teoria oparta na jednym dziwnym przypadku. To seria drobnych, biologicznych odstępstw, które sugerują istnienie na terenie rancha odrębnego zestawu reguł. Zasad, których biologia po prostu nie zna. Na tle tych przypadków temat okaleczeń bydła pojawia się w rozmowie z nieco innej strony niż można by oczekiwać. Ben przyznaje, że jako młodszy człowiek był wobec tych doniesień sceptyczny. Słyszał o nich od lat, ale nie zamierzał pochopnie przyjmować najbardziej sensacyjnych wersji. Problem pojawił się wtedy, gdy sam zaczął analizować poszczególne przypadki i zestawiać je z dokumentacją z różnych części Ameryki Północnej. Mowa tu o tysiącach, a może dziesiątkach tysięcy zdarzeń w skali całej Ameryki Północnej. Zwierzęta znajdowane są z precyzyjnie usuniętymi tkankami, bez krwi, zarówno w ciele, jak i w otoczeniu, bez śladów walki, które pozostawia każdy atak drapieżnika. Jednocześnie Ben nie uważa, że każdy taki przypadek jest paranormalny. Mówi ostrożnie, że niektóre przypadki naprawdę nie dają się wyjaśnić w konwencjonalny sposób i że dopiero praca w terenie pozwoliła mu zrozumieć, że to zjawisko istnieje naprawdę. Nie da się go w prosty sposób wyjaśnić. Jedna z najbardziej zapadających w pamięć historii dotyczących okaleczeń bydła to opowieść o cielaku, który jeszcze rano biegał sobie po pastwisku. Był zdrowy i jego zachowanie nie budziło żadnych zastrzeżeń. Potem zwierzę nagle zaczęło kręcić się w kółko. Jego ruchy były bardzo dziwne i nienaturalne i jakby jego układ nerwowy przestał koordynować pracę mięśni. Jednak jeszcze bardziej dziwniejsze było zachowanie pozostałych zwierząt. Całe stado odsunęło się od niego. Matka również. Ben podkreślił, że dla kogoś, kto zna zachowanie zwierząt stadnych, ten szczegół jest bardzo wymowny. Kiedy ciele ma jakiś problem albo coś go atakuje, matka powinna podejść, próbować go osłaniać i po prostu przy nim być. Jednak w tym wypadku nawet ona się wycofała. Oczy cielęcia zrobiły się białe, co sugerowało drastyczne zaburzenie neurologiczne. Zwierzę zabrano poza teren rancha. Przeżyło, ale straciło wzrok. Weterynarz nie znalazł jednoznacznego wyjaśnienia i użył sformułowania sugerującego rodzaj energetycznego oddziaływania na mózg. Jeszcze poważniejsza jest historia krowy, która wedle relacji zdechła w związku z obserwacją niezidentyfikowanego obiektu. Kamera zarejestrowała obiekt unoszący się nad krową na linii, którą na ranczu nazywa się ścieżką Skinwalkera. Krowa padła, a jej ciało po czasie przejęło pozycję, którą Ben określa jako zbliżoną do tak zwanej pozycji śmierci dinozaura, czyli specyficznego wygięcia kręgosłupa z odchyleniem głowy ku tyłowi, częściej dokumentowanego w skamieniałościach ptaków i dinozaurów niż u współczesnych ssaków. W trakcie dalszej analizy szczątków Ben zwrócił uwagę na brak chrząszczy dermestydowych.
czyli rodziny owadów stanowiącej ważny element późniejszych etapów rozkładu dużych kręgowców. Zamiast nich pojawiły się zielone chrząszcze, których obecność w tym kontekście była dla niego równie nieoczekiwana, co brak tych właściwych. I właśnie z tej krowy wychodzi wątek, który prowadzi do jednego z najbardziej kontrowersyjnych tematów całego wywiadu. W jednym z żeber tej krowy Ben znalazł ślad ugryzienia. Zaczął więc sprawdzać, który drapieżnik mógłby je zostawić. Wilki i kojoty nie pasowały rozmiarem. Sam sposób uszkodzenia też był niezwykły. Drapieżniki zwykle nie używają przednich kłów do przebijania żeber, bo to ryzykowne dla uzębienia, więc pracują zębami bocznymi, wyłamują i rozgryzają. Tu doszło do przebicia z charakterystycznym złamaniem muszlowym, wymagającym bardzo dużej siły. Ben porównywał ślad z różnymi czaszkami, testował go na innych kościach i doszedł do wniosku, że swoim zakresem najbardziej przypomina zgryz wilka olbrzymiego albo jaguara. To skojarzenie uruchomiło kolejną historię. W trakcie działań na ranczu ludzie natrafili na szczątki dużego psowatego. Zwierzę było w zaawansowanym stadium rozkładu, więc odcięli czaszkę i przynieśli ją Benowi, rezygnując z przenoszenia całości ze względu na intensywny odór. Kiedy zobaczył tę czaszkę, jego pierwszą reakcją było zdziwienie. Uzębienie, masywność i proporcje nie pasowały do psa domowego ani do wilka szarego. Później odzyskano więcej szczątków. Część czaszki zmyła woda, ale to, co zostało, wystarczyło, by przeprowadzić analizę genetyczną. Materiał wysłano do Colossal Biosciences, firmy szeroko rozpoznawalnej w środowisku naukowym, prowadzącej oficjalne badania nad genomem direwolfa, czyli wilka strasznego, wymarłego prehistorycznego drapieżnika z epoki Pleistocenu, z zamiarem jego funkcjonalnego odtworzenia metodami inżynierii genetycznej. Wyniki, które otrzymał Ben, wskazywały w przybliżeniu na 90% materiału należącego do gatunku nieznanego nauce oraz około 10% zgodności z wilkiem szarym i wilkiem grenlandzkim, przy czym ten ostatni nie powinien naturalnie występować w Utah. Laboratorium nie zdecydowało się nazwać znaleziska wymarłym wilkiem szarym. Zachowało profesjonalny dystans i nie poszło tak daleko w swojej interpretacji. Ta rozbieżność jest dla Bena bardzo wymowna, bo jeśli 90% materiału genetycznego nie pasuje do żadnej współcześnie opisanej kategorii, trudno to zignorować i nazwać wilkiem szarym. Historia tej szczęki ma jeszcze jeden osobliwy epilog. Ben twierdzi, że miał ją pewnego razu na stole w swoim miejscu pracy. Wcześniej ją sfotografował. Po jakichś 10-12 minutach, gdy wrócił, na powierzchni kości pojawiły się głębokie, pojedyncze nacięcia, jakby ktoś przeciął je precyzyjnym narzędziem. Nie były to zadrapania, nie były to ślady gryzienia przez małe zwierzęta, nie były to także efekty działania owadów. Woodruff twierdzi, że te głębokie cięcia pojawiły się znikąd. Nie było ich, gdy robił zdjęcia czaszki i pojawiły się nagle po kilku minutach. Na potwierdzenie pokazał dokumentację fotograficzną przed i po. Tak samo jak w poprzednich przypadkach, nikt z pracowników naukowych rancha jej nie dotykał. Równie intrygujący był eksperyment z sokołami wędrownymi. Od początku pracy na ranchu Ben jako sokolnik próbował połączyć swoją specjalizację z badaniami terenowymi. Wcześniej testował sowy jako zwierzęta wskaźnikowe. Ptaki te miały wyraźnie skupiać uwagę na pustych punktach przestrzeni w konkretnych miejscach posiadłości. Ale przełomem stał się eksperyment z sokołami wyposażonymi jednocześnie w nadajniki radiowe i trójwymiarowy GPS. Plan polegał na wypuszczeniu sokoła nad tak zwanym trójkątem, czyli obszarem rancha, w którym odnotowuje się najwięcej anomalii. Już sama obecność badaczy na pobliskim wzgórzu dawała dziwne rezultaty. Choć nikt się nie ruszał, ich urządzenia GPS rejestrowały gwałtowne skoki pozycji. Następnie do akcji wkroczył sokół. Za każdym razem, gdy przelatywał nad trójkątem, jego sygnał radiowy nienaturalnie przybierał na sile.
Wyglądało to tak, jakby coś w tej konkretnej przestrzeni silnie oddziaływało na nadajnik. Jeszcze dziwniej zrobiło się na wschodnim polu. Sokół kilkukrotnie pikował tam w stronę przynęty, jednak tuż przed lądowaniem wpadał w nagłą panikę. Zamiast wylądować na ziemi, zaczął gwałtownie się wznosić na wysokość około 250 metrów. Nagle sygnał zaczął słabnąć, a sam ptak całkowicie zniknął z pola widzenia. Urwała się jakakolwiek łączność, zero sygnału radiowego, zero odczytów GPS. Po chwili sygnał powrócił, ale w zupełnie innym miejscu, nad trójkątem około 1,5 kilometra od punktu, w którym urwał się kontakt. Późniejsza analiza danych z nadajników zasugerowała coś absolutnie niemożliwego. Trajektoria lotu wyglądała tak, jakby ptak przeniknął przez lite skały płaskowyżu. Ben powiązał to zdarzenie z wcześniejszymi obserwacjami tajemniczych białych kul, które rzekomo wlatywały do wnętrza płaskowyżu i z niego wylatywały. Jego wniosek jest ostrożny, ale zarazem bardzo niepokojący. Jeśli połączymy te zjawiska w jedną całość, może to oznaczać, że w rejonie płaskowyżu znajduje się anomalia, która zakrzywia lub wręcz rozdziera przestrzeń w sposób całkowicie wykraczający poza znane nam prawa fizyki. Historia z Sokołem to zaledwie wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o tajemnicę płaskowyżu. Woodruff zauważył coś wyjątkowo niepokojącego podczas analizy zdjęć satelitarnych oraz materiałów z kolejnych sezonów programu Secret of Skinwalker Ranch. Porównując fotografie z różnych lat, odkrył, że część płaskowyżu wygląda, jakby stopniowo osiadała lub wręcz zapadała się do wewnątrz. Sprawia to wrażenie, jakby jakaś siła w jego głębi zmieniała strukturę terenu i aktywnie wciągała materię do środka. Aby zgłębić tę zagadkę i sprawdzić, co kryje się pod ziemią, na terenie płaskowyżu przeprowadzono oficjalne wykopaliska archeologiczne i badania geologiczne. To, co z nich wydobyto, wprawiło badaczy w całkowite osłupienie. Głęboko pod powierzchnią natrafiono na roślinę pochodzącą z epoki Eocenu, sprzed kilkudziesięciu milionów lat. Co najbardziej szokujące, jej liście wciąż były soczyście zielone i zachowały świeżość. Jednak zaraz po wydobyciu na powierzchnię w błyskawicznym tempie wyschły na oczach świadków, zupełnie jakby nagle dogonił je czas. Podczas tych samych prac wykopaliskowych badacze odkryli również fragmenty ceramiki o nietypowej i nieznanej strukturze. Co więcej, z warstw ziemi wydobyto monetę z pierwszej połowy XX wieku. Problem w tym, że znajdowała się na głębokości, na której fizycznie, biorąc pod uwagę uwarunkowania geologiczne, nie miała prawa się znaleźć, bo nikt tam wcześniej nie prowadził badań geologicznych ani archeologicznych. Nie było tam również żadnej kopalni. Jakby tego było mało, z wykopów pobrano próbki dziwnych substancji, które pod wpływem promieniowania najpierw uległy rozpadowi, a następnie zdawały się samoczynnie rekonstruować. Pojedynczo każde z tych znalezisk można by próbować jakoś wytłumaczyć, jednak zebrane w całość, czyli zapadający się grunt, żywe rośliny sprzed milionów lat, artefakty ukryte w niemożliwych warstwach i regenerująca się materia tworzą spójny i przerażający obraz. Płaskowyż po prostu nie zachowuje się jak normalna struktura geologiczna. Wydaje się funkcjonować poza znanymi nam prawami czasu i fizyki. Roślinność rancza dostarcza Benowi kolejnego rodzaju niestandardowych obserwacji. Pierwszy przykład to aster owłosiony, rosnący w miejscu nazwanym przez zespół pasem startowym. Po bokach tego obszaru rosła normalnie, w zgodzie ze swoim typowym wzorcem. Na samym pasie jej liście wykazywały deformacje wzrostu, które Ben porównuje do efektów napromieniowania, czyli nieregularne komórki, błędny kierunek wzrostu, coś co odbiegało od zdrowego rozwoju. Badania gleby wykazały różnicę w pH między pasem a jej bokami. Drugi przykład to pustynna trąbka z rodziny rdestowatych. Na jednym z pól rancza ta roślina przez 2 pierwsze etapy wzrastała normalnie,
a w trzecim etapie zachowywała się tak, jakby cały program jej rozwoju został gwałtownie przerwany. I nie jest to przypadek. To pole było bezpośrednio powiązane z wydarzeniami dotyczącymi znikającego sokoła. Dla Bena rośliny są nieruchomymi świadkami lokalnych zakłóceń środowiskowych. Jeśli ogląda się je uważnie, pokazują, gdzie i kiedy coś zaburzało warunki, których nie tłumaczą zwykłe pomiary glebowe. Równie ważny jest temat czarnego jaguara. W okolicy rancza podczas trwającej od lat suszy w Utah zaczęły wyraźnie rosnąć populacje zwierząt będących jego potencjalną zdobyczą, czyli bażantów, przepiórek, susłów, piesków preriowych, zajęcy, jeleni i indyków. Z biologicznego punktu widzenia taki nagły przyrost może oznaczać, że dotychczasowy lokalny szczytowy drapieżnik został wyparty przez kogoś silniejszego albo że zmienił się układ presji środowiskowej. W tym samym czasie pojawiły się tropy dużego kota, a próbki zawierały włosy kojotów i szopów, co sugerowało, że coś te zwierzęta nie tylko zabija, ale też zjada. To istotne, bo wilki, które systematycznie zabijają kojoty, ich nie konsumują. Zapewne dlatego, że to dość bliscy krewni. Jaguar zachowuje się inaczej. Poluje z zasadzki, często przy wodzie i nie wykazuje podobnych oporów żywieniowych. Wątek anomalii czasoprzestrzennych to nie wszystko. Równie intrygujące jest wideo, które tuż przy granicy rancza zarejestrował znajomy szefa ochrony. Udało się mu nagrać potężnego czarnego kota. Zwierzę było masywnym drapieżnikiem o lśniącym futrze. Ben dokładnie przeanalizował ten materiał, zestawiając gabaryty stworzenia z elementami otoczenia. Jego wniosek był zaskakujący. Proporcje zwierzęcia idealnie pasowały do czarnego jaguara, potocznie nazywanego czarną panterą. W tym miejscu Woodruff stawia pytanie, które do dziś pozostaje bez odpowiedzi i rysuje dwa możliwe, choć równie kłopotliwe scenariusze. Czy możliwe, że mamy tu do czynienia z niezwykle rzadkim współczesnym osobnikiem jaguara, który jakimś cudem zawędrował z południa aż tak daleko na północ? A może, i to ten drugi, znacznie dziwniejszy trop, który Ben bierze pod uwagę, zjawisko to w jakiś sposób nawiązuje do epoki Pleistocenu. To właśnie wtedy naturalny zasięg występowania jaguarów w Ameryce Północnej sięgał tak daleko na północ. Jednoznacznej odpowiedzi brak, jednak każda z nich w kontekście historii rancza wydaje się równie nieprawdopodobna i budzi niepokój. Jeszcze jeden osobny wątek to obserwacje zachowań owadów na granicy tzw. bańki, czyli niewidzialnej sfery, o której mowa jest zarówno w serialu, jak i w oficjalnych relacjach badaczy. Ben opisuje ją jako obszar o szerokości około 1,5 km, nad którym drony ulegają awariom, pomiary wariują, a przedmioty zderzają się z czymś, co wydaje się barierą. Granica tej strefy ma się nieznacznie przemieszczać. Nie jest to stałe, nieruchome pole. I właśnie na tej granicy Woodruff zaczął obserwować mrówki zachowujące się w sposób, który nie dał się wytłumaczyć zwykłą agresją kolonii. Zamiast typowej, zorganizowanej aktywności, owady nerwowo i bez wyraźnego celu poruszały się w kółko, jakby układ ich orientacji przestał działać poprawnie. Obserwując to zjawisko, Ben przyznał, że w pewnym momencie zadał sobie pytanie, które jego samego dosłownie zmroziło. Skoro to coś działa w ten sposób na mrówki, to co w takim razie robi z nami? Równie wymowna jest historia tzw. ścieżki Skinwalkera, czyli niewidzialnej linii przecinającej teren rancza z południa na północ. W lokalnej tradycji miejsce to ściśle wiąże się z dawnym konfliktem między plemionami Navajo i Ute. Jednak Ben nie traktuje tej opowieści wyłącznie jako barwnego, mitologicznego folkloru. Dla niego to ewidentna oś, wzdłuż której fizycznie kumulują się anomalie. To właśnie w obrębie tej linii odnotowano najwięcej niewytłumaczalnych zjawisk.
To tutaj skupiała się większość makabrycznych przypadków okaleczeń bydła. Kompasy cyfrowe wariowały i wykazywały znacznie silniejsze odchylenia niż te klasyczne. Tutaj także Ben zaobserwował jeden z najbardziej namacalnych dowodów na to, że obszar ten dezorientuje zwierzęta. Chodziło o sroki. Ptaki te w naturze budują charakterystyczne gniazda z glinianą misą wewnętrzną i solidną obudową z gałęzi. Tymczasem na ścieżce Skinwalkera, a dokładnie na jednym konkretnym drzewie, sroki konstruowały gniazda pod zupełnie niewłaściwym kątem. W efekcie konstrukcja była źle zorientowana w przestrzeni, przez co jaja po prostu z niej wypadały, udaremniając jakikolwiek lęk. Najdziwniejsze i najbardziej niepokojące jest jednak to, że ptaki wracały tam w kolejnych sezonach i z uporem maniaka powtarzały dokładnie ten sam błąd. Budowały gniazdo w tym samym miejscu i z tym samym błędnym nachyleniem. Tego nie da się zrzucić na karb gorszego roku czy pechowego zbiegu okoliczności. Wszystko wskazuje na to, że w tym jednym konkretnym punkcie terenu występuje potężne, trwałe zaburzenie, które całkowicie niszczy naturalną orientację przestrzenną zwierząt. Nocna historia z portalem to zdecydowanie jeden z najbardziej sugestywnych i niepokojących fragmentów całego wywiadu. Ben opowiadał, jak pewnej nocy wybrał się na rancho ze swoim kumplem Charliem, by zająć się astrofotografią. Panował absolutny spokój. Nad nimi rozciągało się piękne, rozgwieżdżone niebo z wyraźną drogą mleczną, a dookoła panowała ta osobliwa, głucha cisza, tak charakterystyczna dla otwartych, pustynnych przestrzeni. W pewnym momencie w okolicach pobliskiego strumienia coś usłyszeli. Nie był to żaden konkretny dźwięk, jak głos czy kroki. Było to raczej trudne do zdefiniowania zaburzenie w samej przestrzeni. Ułamek sekundy później żaby i świerszcze gwałtownie umilkły. Nagle cisza stała się nienaturalna. Obu mężczyzn zalała fala intensywnego, pierwotnego lęku, który przyszedł znikąd i równie niespodziewanie ustąpił. Gdy napięcie nieco opadło, zaczęli wręcz żartować, że po tym dziwnym incydencie rancho wydaje się teraz po prostu piękne i spokojne. I dokładnie w tym momencie usłyszeli to ponownie. Tym razem był to wyraźny dźwięk. Ben porównał go do wystrzału z broni małego kalibru, wymieszanego z trzaskiem pękającego lodu. Odgłos był krótki, przeraźliwie ostry, a zarazem dziwnie przestrzenny. Odwrócili się gwałtownie i zamarli. Zaledwie 6 do 9 metrów od nich, na wysokości około 2,5 do 3 metrów nad ziemią, unosił się formujący się w powietrzu pierścień. Z ogromną prędkością rozszerzał się w poziomie. Ben z całą mocą podkreśla jedną rzecz. To nie było źródło światła. Zjawisko to jedynie odbijało blask gwiazd. Miało srebrzysty odcień i przypominało falę uderzeniową lub pierścień skondensowanej pary wodnej, jaki powstaje przy gwałtownym rozprężeniu powietrza. Stali tak zahipnotyzowani, patrząc jak pierścień wciąż rośnie, aż w końcu zgodnie uznali, że pora stamtąd znikać. Pośpiesznie złożyli sprzęt i ruszyli w stronę centrum dowodzenia. Na miejscu czekała ich kolejna anomalia. W samym centrum wysiadł prąd. Tom, który wyszedł sprawdzić przyczyny awarii, stwierdził, że to fizycznie niemożliwe. Centrum dowodzenia i główny dom były podpięte pod ten sam obwód elektryczny. Tymczasem w domu zasilanie działało bez najmniejszego zarzutu. Jak to wytłumaczyć? Ben unika taniej sensacji i nie twierdzi, że dosłownie widział portal. Zaznacza jednak, że słowo portal to po prostu najlepsze, najbardziej trafne określenie, jakim obecnie dysponujemy. Choć wciąż jest ono zbyt prymitywne i ubogie, by w pełni oddać naturę tego, co tamtej nocy zawisło nad ranczem. Głosy usłyszane na ranczu stanowią osobny, mroczny rozdział tej historii. Tamtego dnia Ben po raz pierwszy odwiedził Homestead 3, zabudowania znajdujące się na zachodnim krańcu posiadłości. Towarzyszyli mu Tom, Cadence
oraz rdzenny szaman, który przybył na miejsce, by odprawić rytuał nad rannym psem. Zwierzę z ochronnym kołnierzem na szyi i poważną raną było żywym dowodem niedawnego ataku czegoś, co miejscowi określali ogólnikowo mianem wilkopsa. Atmosfera była napięta. Ben, jako nowy członek ekipy, wkraczał na ten teren z pełną świadomością, że grasuje tam siła, której nawet stali bywalcy rancha nie potrafią lub boją się precyzyjnie opisać. W pewnym momencie odłączył się od grupy. Odszedł na odległość około 10 metrów, zatrzymał się i wbił wzrok w jeden konkretny punkt. I właśnie wtedy to się zaczęło. Usłyszał głosy. To nie był szum wiatru czy niezidentyfikowany szmer, ale ewidentna ludzka mowa przypominająca dialekt rdzennych Amerykanów. W wieku 18 lat Ben został symbolicznie adoptowany przez rodzinę pielęgnującą tradycję Chirokezów, dzięki czemu dobrze znał brzmienie i podstawy tego języka. Choć głosy z pewnością używały języka plemion z Utah, instynkt okazał się silniejszy niż chłodna logika. Ben po prostu zaczął przemawiać w przestrzeń w języku Chirokezów, próbując nawiązać kontakt z tym, co słyszał. Jego reakcja przyniosła niesamowity efekt. Według relacji Bena głosy zachowywały się tak, jakby usłyszały jego słowa, ale w ogóle go nie widziały. Miało się wrażenie, że sam fakt odzewu z jego strony wywołał po drugiej stronie ogromne zaskoczenie. Dosłownie tak, jakby przerwał rozmowę dwóch niewidocznych rdzennych Amerykanów. Wtedy podeszła do niego zaniepokojona Candace, która zwróciła uwagę na jego nienaturalnie nieruchomą postawę oraz pusty, nieobecny wzrok. Gdy Ben opowiedział jej o głosach, na jaw wyszedł przerażający fakt. Okazało się, że dokładnie tydzień wcześniej inna osoba stała w tym samym miejscu, patrzyła w tę samą stronę i nagle zapadła w stan głębokiej katatonii. Jej stan był na tyle poważny, że wymagała pilnej ewakuacji z terenu rancha. Dopiero wtedy Ben zrozumiał, dlaczego reakcja Candace i Toma była tak nerwowa. Dla nich to nie był nowy, jednostkowy incydent. Mieli do czynienia z groźnym i powtarzalnym wzorcem, który już raz wyrządził komuś poważną krzywdę. Pierwsza noc Bena na ranchu miała zupełnie inny, wręcz przerażający charakter. Spał sam w centrum dowodzenia. Jego telefon z trudem łapał zasięg, co tylko potęgowało uczucie całkowitej izolacji, bo reszta ekipy przebywała zupełnie gdzie indziej. Leżąc w ciemności pod kocem i przeglądając zdjęcia z minionego dnia, Ben, jak sam otwarcie przyznaje, czuł się absolutnie bezbronny i po prostu się bał. Nagle poczuł, jak koc zaczyna się z niego powoli zsuwać. To nie był efekt grawitacji czy ciężkiego materiału. Miał wrażenie, jakby jakieś niewidzialne dłonie metodycznie ciągnęły tkaninę w dół. Podciągał okrycie z powrotem, powtarzał sobie w duchu, że nie będzie tego dokarmiał swoim strachem i postanowił to zignorować. Niestety, po chwili sytuacja się powtórzyła. Ben szczelnie owinął nogi, upewniając się, że nic nie zwisa z łóżka i nie ma fizycznej możliwości, by koc zsunął się sam z siebie. Mimo to niewidzialna siła nadal ciągnęła materiał. Ostatecznie zrezygnowany włączył audiobooka i zasnął przy zapalonym świetle. Kolejną, zupełnie odrębną warstwą tej opowieści jest wątek potencjalnej ingerencji rządu USA i wszechobecnych awarii elektronicznych. Już na samym początku pracy na ranchu uświadomiono mu jedną kluczową rzecz. Oficjalnie władze nie są zaangażowane w badania, ale nieoficjalnie rancho nadal znajduje się w kręgu ich intensywnego zainteresowania. Ben wspomina o regularnych przelotach wojskowych śmigłowców Black Hawk oraz tajemniczych samolotach, które kreśliły nad ranchem wyraźne siatki patrolowe. Co ciekawe, mimo prób interwencji u wpływowych polityków, nigdy nie udało się ustalić, do kogo dokładnie należały te maszyny. Do tego dochodziła cała seria niewytłumaczalnych usterek sprzętu. Telefony samoczynnie zmieniały ustawienia.
W nagraniach nagle znikał dźwięk, a także pojawiały się zakłócenia, które do złudzenia przypominały aktywny podsłuch lub zdalne przejęcie urządzeń. Ben nie twierdzi, że za tymi incydentami stoi amerykański rząd, obcy wywiad, czy może to kolejna manifestacja samej anomalii z rancha. Jednak fakt, że badacze muszą nieustannie brać pod uwagę zarówno czynniki paranormalne, jak i tajną ingerencję ludzi, dobitnie pokazuje, jak niesamowicie wielowarstwowa jest tamtejsza rzeczywistość. Ścierają się w niej siły naturalne, technologiczne, psychologiczne i najprawdopodobniej jeszcze jakieś inne, których wciąż nie potrafimy nawet nazwać. Na koniec wywiadu Woodruff podsumowuje swoją przemianę, posługując się prostą matematyką. Zanim podjął pracę na ranchu, oceniał swoją wiarę w tamtejsze zjawiska na 30, maksymalnie 40%. Owszem, dopuszczał myśl, że coś tam jest, ale miał też świadomość, że legendy lubią być czasem wyolbrzymiane, a ludzie po prostu kochają opowiadać niesamowite historie. Dziś, po 6 latach na terenie, mówi o 100% pewności. Co istotne, ta zmiana nie była efektem jednego widowiskowego momentu. To nie jest kwestia pojedynczego błysku na niebie, ale skumulowany efekt lat konsekwentnych badań i obserwacji. Z relacji Bena wyłania się obraz rancha Skinwalkera nie jako miejsca z jedną konkretną tajemnicą, lecz jako punktu, w którym kilkanaście różnych zagadek nakłada się na siebie w sposób wykluczający zwykły zbieg okoliczności. Zamiast chaotycznych zdarzeń, badacze widzą elementy czegoś, co przypomina jeden wielki system, do którego współczesna nauka nie ma jeszcze narzędzi. Na ten system składają się między innymi zaburzenia biologiczne, czyli rozkład tkanek rządzący się własnymi, nieznanymi prawami, błędy fizyki, czyli telemetria, rejestrująca przemieszczania, które nie mają prawa się wydarzyć, oraz strefy przestrzeni działające jak niewidzialne ściany. Nieobecna fauna, czyli drapieżniki, których nie powinno być w tej części kontynentu, lub takie, które w ogóle nie powinny istnieć. Świadoma elektronika, czyli sprzęt, który zachowuje się jak żywy organizm reagujący na obecność człowieka, a także inne zjawiska, czyli głosy znikąd, rozszerzające się w nocy świetliste pierścienie i makabryczne okaleczenia bydła. A przez to wszystko bez przerwy przebija się jedno: obezwładniające wrażenie, że coś w tym miejscu nieustannie obserwuje badaczy, ocenia ich i aktywnie im odpowiada. Dziś najłatwiej jest popaść w jedną ze skrajności. Albo bezkrytycznie wierzyć, że każda historia z rancha to dowód na obecność kosmitów i portali, albo zbyć całość ironicznym uśmiechem, tłumacząc to telewizyjnym show, pogonią za pieniędzmi i chwytliwym mitem. Prawda jednak, o ile w ogóle możemy o niej tu mówić, nie leży w żadnych z tych wygodnych szufladek. Z jednej strony rancho to najbardziej systematycznie badany hotspot anomalii na świecie, z drugiej, mimo dekad obserwacji, zmieniających się ekip naukowych i ogromnych budżetów, wciąż nie stworzono modelu, który wyjaśniłby, czym to miejsce jest. Warto jednak pamiętać, że obraz rancha, który trafia do widzów, jest mocno niekompletny. Ben przyznaje, że wiele ze swoich historii mógł ujawnić dopiero po uzyskaniu bezpośredniej zgody od Brendona Fugala. To doskonale pokazuje, jak badanie tego fenomenu ograniczają nie tyle same zjawiska, ale też realia produkcji i prawa telewizyjne. Wiele najmocniejszych materiałów w ogóle nie trafia do Secret of Skinwalker Ranch. History Channel odkłada je na później, a gdy okazuje się, że uwiecznieni na nich ludzie nie pracują już przy projekcie, nagrania trafiają do szuflady i po prostu przepadają. Co więcej, Ben daje do zrozumienia, że o niektórych sprawach w ogóle nie może mówić wprost, ponieważ w grę wchodzą kwestie bezpieczeństwa narodowego i informacje zbyt wrażliwe, by ujrzały światło dzienne. Widzimy więc zaledwie wyselekcjonowany wycinek rzeczywistości, przycięty przez telewizję, upływ czasu i klauzulę poufności.
Jeśli jednak odetniemy cały ten marketing, serialową otoczkę i internetowe teorie spiskowe, na stole zostaje bardzo poważny problem. Zostaje miejsce, które z niespotykaną nigdzie indziej intensywnością generuje zdarzenia uchodzące za obiektywnie niemożliwe. I właśnie dlatego Ben Woodruff, czyli twardo stąpający po ziemi biolog z rzetelnym wykształceniem, po 6 latach w terenie nie mówi już asekuracyjnego być może. Otwarcie przyznaje, że na 100% wierzy w paranormalny aspekt tego miejsca. Nie przestał bynajmniej myśleć krytycznie. Po prostu widział na własne oczy zbyt wiele i ze zbyt bliska, by zadowolić się bezpiecznymi, racjonalnymi wymówkami. A co jeśli ostatecznie okaże się, że na ranczu nie dzieje się absolutnie nic nadprzyrodzonego? Co jeśli to wszystko jest po prostu gigantycznym, zbiorowym złudzeniem poznawczym współczesnej Ameryki? Nawet jeśli tak jest, fenomen Skinwalker Ranch ani trochę nie traci na sile. Zapisze się na kartach historii jako jeden z najbardziej niesamowitych dowodów na to, jak funkcjonuje ludzki umysł i w jaki sposób potrafimy zakrzywiać postrzeganie otaczającego nas świata. Bez względu na to, co tak naprawdę kryje w sobie to miejsce, ostateczna odpowiedź z pewnością wszystkich nas zaskoczy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału do końca. Jak zawsze zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Dajcie znać, czy coś pominąłem albo przekręciłem w tym wywiadzie. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite lub Buy Coffee. Bardzo dziękuję za Waszą pomoc i wsparcie. Do usłyszenia w kolejnym filmie Dębowej Chatki.